No, mówiliśmy właśnie, że tych ataków na Polskę nie było jakichś wielkich, ale po dokładniejszej analizie okazuje się, że kłamstwa i manipulacje są. Zaraz Państwu pokażemy. Przypominamy, bo w tytule mamy, że rosyjskie. Dlaczego mówimy, że rosyjskie? Otóż organizatorem tych obchodów to było Światowe Forum Holokaustu, którego szefem jest Moshe Kantor, to jest rosyjski Żyd. On odpowiada za zaproszenie. Bliski współpracownik Putina. On także jest szefem Europejskiego Kongresu Żydów i oni organizowali te obchody, także to oni stoją za tym, że prezydent Duda także nie został poproszony o przemówienie. No i ta fundacja, tak, te organizacje były organizatorami i one odpowiadały za produkcję tych filmików. Nawet ten pierwszy filmik, bo pierwszy filmik był zaraz puszczony na początku obchodów. Nie było jeszcze żadnych przemówień. Pierwszy filmik o tym, jak odradza się antysemityzm w Europie. I jego lektorem, tym głosem, który mówił podczas tego filmu, był właśnie Moshe Kantor. Na początku możemy pokazać screen, tam była pokazana taka mapka z pineskami, gdzie są przypadki antysemityzmu w Europie. Widzicie tutaj, że w Polsce nie ma tych pinesek. Jest pineska pod spodem na Słowacji. Ta górna to jest chyba Kaliningrad. Jeśli już, to gdzieś tam coś na Mazurach, bardzo przy granicy, ale no, wydaje się nam, że to jest że Polska Kaliningrad. jest wolna tutaj, przynajmniej tak według tego. I potem też mamy, tu widzimy Rosja. Potem jeszcze na koniec całych tych obchodów, tam po półtorej godzinie, znowu był taki filmik z antysemityzmem w Europie, na świecie i znowu tam były te wzrosty, przypadki antysemityzmu, właśnie tam były Stany, Australia, Francja, różne kraje, tam też Polski nie było, ale co innego jest w takiej, powiedzmy, w warstwie przekazu faktycznego, gdzie są dane, pineski i tak dalej, a co innego jest z przekazem obrazowym, bo pokażemy Państwu zaraz. Tresura. Są obrazki, zdjęcia z filmy z Marszu Niepodległości. To jest ten drugi filmik, ten za chwilę, ale poprosimy te wycinki z Marszu Niepodległości, gdzie są polskie flagi i to jest rzekomo obraz antysemityzmu, odradzającego się antysemityzmu w Europie. Poprosimy teraz ten materiał. Today, only 60 years after the tragedy, we see again criminal tolerance to intolerance. We cannot stay aside. It's time to act. Widzieliście Państwo, na początku tam może tego nie widać, bo to tak ludzie idą, są pokazani gdzieś mniej więcej odtąd, ale jest polska flaga na ramieniu. Potem jest ten kawałek ze spalenia z 2015 roku we Wrocławiu. Członek ONR-u Piotr Rybak spalił kukłę Żyda, widzimy tu w lewym dolnym rogu. No, to jest rzeczywiście akt antysemityzmu, nie ma co z tym dyskutować, ale filmik też się kończy. Potem jest same polskie flagi i kończy się znowu też polskimi flagami. Zobaczcie, jak ten jeden akt jakiegoś, no trudno powiedzieć, kto za tym stoi, czy to jest tylko tak zwany pożyteczny idiota, prowokator taki, że tak powiem, ze własnej woli, czy też jest to jakieś sponsorowane zjawisko. Tego niestety nie wiemy, ale wiemy, że cała historia Polski, całe wieki i dokonania, szczególnie wszystkich bohaterów z czasów II wojny światowej, sprawiedliwych wśród narodów świata, zobaczcie, zostały przekreślone przez takiego, co najmniej idiotę, ale to jest, myślę, za delikatne słowo. I już rosyjska narracja ma dowód, że w Polsce jest antysemityzm. I podpinają od razu do tego całkiem Młodzież Wszechpolska. I właśnie chcę powiedzieć, że to się wydarzyło we Wrocławiu. Oczywiście były kamery i tak dalej. I dostał jakiś wyrok. Rosja ma materiały, można tak powiedzieć. I teraz do tego doklejają Marsz Niepodległości, który nie miał żadnych antysemickich cech. Może polskich flag, wręcz nawet polski patriotyzm był podziwiany przez wielu innych patriotów z całej Europy. Zobaczcie, jak tutaj przez
Żyda rosyjskiego, czyli narracja Putina, narracja rosyjska, kłamliwa, jest ten jeden prowokator, jest połączony z Marszem Niepodległości i tu ktoś, kto to ogląda i rozpoznaje polską flagę, ma już takie wyobrażenie, że dziesiątki tysięcy Polaków palą kukły Ciekawe Żyda. jest też, No. zobacz, poproszę ten poprzedni screen. Zobaczcie Państwo, jakie jest zestawienie. Na górze jest jakaś strzelanina. Tutaj prawdopodobnie strzela policja już teraz do kogoś, kto strzelał do Żydów. A co jest na dole? No na dole są właśnie polskie flagi, Marsz Niepodległości. Czyli sposób oczywisty skojarzenie, że tutaj dochodzi do jakichś ataków, nie wiem, mordowania Żydów, także w Polsce. Zapowiadaliśmy, że tam, gdzie Putin, tam kłamstwo. Także i wiemy, że Putin zdominował niestety te obchody. To wstyd i zarówno dla władz Izraela, jak i dla całego zachodniego świata, że taką grę udało się Putinowi z sukcesem przeprowadzić w Izraelu. I końcowy element, Polacy antysemici, Polacy źli, Polacy nie mają prawa wystąpić. Także zobaczcie, jak to zostało tak dosyć drobiazgowo zaplanowane i zrealizowane. To nie był też jednorazowy akt, bo zaraz pokażę drugi filmik, który zakłamuje historię II wojny światowej, w ogóle dwudziestolecia międzywojennego, to już jest skandal ale to za totalny. chwilę. Bo na koniec tych obchodów był puszczony jeszcze jeden filmik o antysemityzmie i on się w ogóle zaczyna od pokazania Polaka takiego tutaj w chuście z orłem, z biało-czerwonym orłem. W tył też jest polska flaga i w tle także w tym filmiku, oczywiście tam jest dużo flag, na przykład rosyjskie, francuskie, niemieckie. Ten film już jest dłuższy. Te wszystkie antysemityzmy w tych krajach są pokazywane. No ale właśnie Polska też w tym filmiku się znajduje. Przez obrazy, przez polskie flagi, ale może przejdźmy do tego drugiego zakłamania. Myślę, że tutaj jeszcze tylko powiem, że polska placówka dyplomatyczna w Izraelu powinna absolutnie złożyć żądanie sprostowania i wydać oświadczenie pokazujące, że absolutnie patriotyczne wydarzenia, które nie mają nic wspólnego z antysemityzmem, zostały w tym filmie kłamliwie, manipulacyjnie wykorzystane jako przedstawianie Polaków masowo popierających czy wręcz działających w sposób antysemicki, co jest po prostu kłamstwem. Ciekawe, czy polska dyplomacja wyda taki stosowny głos. Nie? I drugi filmik, bo ten można powiedzieć, że tutaj narracja czy rosyjska, tutaj ktoś może dyskutować, czy okej, jest oczywiste, że organizatorem jest ten rosyjski Żyd, tak, ale tutaj nie widać jeszcze, tak można powiedzieć, na bezczela rosyjskich łap w tej propagandzie. Pokażmy Państwu drugi filmik pokazujący, czyli obchody zaczęły się od tego filmu, jak się odradza antysemityzm w Polsce, potem przemawiali przeróżni oficjeli i potem był puszczony drugi filmik, drugi materiał, który pokazywał jak Holokaust z kolei, jak doszło do Holokaustu, taki historyczny bardziej materiał. I zobaczcie Państwo, zwróćcie uwagę na mapę Europy. Killing squads, labor, concentration and death camps followed. Over 1,100 ghettos and around 1,000 camps soon covered Europe. Możemy jeszcze cofnąć, pokażmy tego screena. Czy zauważyliście Państwo? To jest 39 rok poprzedzający... Poprzedni poproszę. Czas poprzedzający hitlerowską agresję na Polskę. Zobaczcie Państwo, jak wygląda mapa Polski. Poprosimy poprzedni ten slajd z tą mapą jeszcze nie zarysowaną. Zobaczcie tutaj. Państwo, jest Białoruś jako oddzielny kraj. Tak, i to jeszcze... zobaczcie, że to jest przecież linia podziału. Część Ukrainy, co w ogóle nie ma Ukrainy, nie? Co to jest za granica? Co to To jest? nie jest granica dzisiejsza przecież. To jest granica, podejrzewam, właśnie podziału między Rosję a Hitlera. Czyli linia... paktu Stalin-Hitler. Dokładnie. To jest granica podziału paktu Stalin-Hitler, ale zobaczcie... Usprawiedliwiająca w takim razie. To że zrobili Rosjanie, weszli czyli sobie. widać, że to jest narracja rosyjska. Niestety smutne, że która się przebiła jako dominująca w Jerozolimie, zakłamująca wręcz tak podstawowe fakty historyczne jak granice państw. Skala kłamstwa, to mówiłem, przyjedzie Putin, to znaczy, że będzie kłamstwo do potęgi. To
ten slajd, ta mapa Europy poprzedzającej, w momencie poprzedzającym atak Hitlera, no, wyraźnie pokazuje, do jakich kłamstw historycznych zdolna jest strona rosyjska. Zobacz i poproszę jeszcze raz puszczenie tego filmiku. Zwróćcie uwagę państwo, czy tam, no bo tu mamy ten brunatny rozlanie się tego faszyzmu, czy gdzieś może ze wschodu jakaś czerwona zaraza też się tam nie rozlewa na tą Białoruś? No nie, Zdaje się nie. Możemy absolutnie cofnijmy ten filmik, puśćmy jeszcze raz. Czy jest gdzieś pokazanie gdzieś wejścia wojsk sowieckich, zajęcia Nazi tej, war machine powiedzmy, devoured Białorusi? country after country, and wherever Nazi boots tread, killing squads, labor, W ogóle concentration nie ma. and death Ale w ogóle camps zwróć followed. uwagę, gdzie Over idzie pierwszy 1100 atak. ghettos and around 1000 camps soon covered Europe. Nie wiem, czy zwróciliście państwo uwagę też, gdzie te Niemcy najpierw uderzają. One uderzają najpierw na Francję na tym filmiku. Polska dopiero jest... Pierwszy ruch, to jak tego nie wyłapałem. zobaczycie pierwszy ruch tej animacji, to najpierw... No jeszcze raz poprosimy o pokazanie ten samego króciutki początku. fragmencik. Rzeczywiście, kłamstwo Rosji jest nie... No Widzisz? tak, rzeczywiście, tak, że najpierw, albo przynajmniej równolegle, no to kłamstwo Rosji jest niebywałe, Przecież jest to nie? takie rok różnicy, tak? Niecały, Nie, no zanim tak, jest także- atak na Francję. Zobaczcie też państwo, żadnego Vichy, tutaj rządu francuskiego kolaborującego z Francją też nie ma mowy. Czyli najpierw Francja została zaatakowana według tych rosyjskich Żydów, dopiero Polska gdzieś z Białorusią. Też oczywiście żadnego ataku ze wschodu Rosji 17 września 1939 roku nie było według nich. No to jest skandal. Myślę, że tu polskie służby dyplomatyczne powinny bardzo ostre jakieś takie żądać sprostowania. Ale jeszcze chciałem się odwołać już nie tylko do tych filmików pokazywanych podczas tych uroczystości, ale do wystąpienia tego autora, czyli pana Kantora, który no, jako jeden z pierwszych przemawiał i gloryfikował właśnie towarzysza Putina. Wychwalał Putina, mówiąc, że to właśnie dzięki rządom towarzysza nie Stalina, tylko jak Putina, ale to tam może mu się i pomyliło niekiedy. W Rosji nie ma antysemityzmu Bo jest praktycznie. bardzo silnie zwalczany Tak, przez bo rosyjskie władze. systemowo, tak, że no. tu towarzysz... Przykład dla całego świata. No. Tak, towarzysz Putin tak systemowo zawalczył, no to dlaczego ci Żydzi tak spieprzali? Ta operacja Most, dlaczego wszyscy uciekali? Dlaczego te wszystkie prorosyjskie z siły w Rosji? Europie tak są No. bardzo antysemickie? Przecież, no właśnie to mówiliśmy o 13, ale przecież jeśli Rosja by była takim pozytywnym dla Żydów krajem, no to dlaczego 1 000 000 obywateli moskiewskich pochodzenia żydowskiego no, wyjechało do Izraela? Z Polski nie wyjeżdżali, już teraz mówię, nie? Po tym otworzeniu. Z Francji nie wyjeżdżają, chociaż nawet rabini wzywają, uciekajcie z Francji, bo tam największy antysemityzm i grozi zagłada. Z Niemiec nie wyjeżdżają, pomimo rzeczywistego antysemityzmu i prawie codziennych napadów na Żydów, nie? W Niemczech to chyba każdego dnia zdarza się jakiś antysemicki napad, czy na Żydów, czy na synagogę, czy jeszcze na coś, to mimo wszystko nie ma takiego egzodusu Żydów z Niemiec, a z Rosji, ze Związku Radzieckiego, jak tylko pojawiła się możliwość, uciekło 1 000 000 Żydów. No to gdzie jest? Jakby tam tak dobrze, ta ziemia obiecana, Systemowe rozwiązanie. matuszka Rosja, by ich tam tak przyjmowała ciepło, no to by chyba nie uciekali w liczbie 1 000 000, nie? Dzisiaj też podawaliśmy informacje z TVP Info. Oni przypominają, że tuż przed śmiercią Stalin planował właśnie Mordy największą na Żydach czystkę na największą Żydach, skalę. Tak, wywóz tak. na Syberię, tortury i tak dalej. Przerwała to jego śmierć.